Witam was bardzo serdecznie, troszkę się wstydzę, bo jestem no make-up, ale zaraz będę robić make-up, więc zaraz już będzie tak jak zawsze. Więc no tak jak możecie się domyślać i zresztą tak jak widzicie po tytule, dzisiaj mamy taki pogadankowy troszkę odcinek, znaczy taki spacerowo-pogadankowy po prostu. Generalnie w ostatnim czasie stwierdziłam, że wiadomo, nie codziennie będę w stanie robić 20 000 kroków dziennie, ale chciałam chociażby te 2 razy w tygodniu gdzieś tam wyjść na taki dłuższy spacer. Dlatego dzisiaj też idę, więc zrobimy sobie taki spacerowy vlog, ale też pogadankowy, trochę sobie pogadamy. Powiem wam co tam u mnie, bo jakby się długo nie widzieliśmy i pokażę wam fajne rzeczy. Kupiłam, słuchajcie, nowe plecaczki, bo no nie wiem, jakoś tak mnie wzięło na, słuchajcie, zdrowy tryb, znaczy ja zawsze staram się mieć zdrowy tryb życia, ale nagle wiecie, mówię, że jak już mam chodzić, nie wiadomo ile kroków, to warto, wiecie, też zadbać o to, żeby dobrze chodzić, w sensie w dobrej postawie, bo generalnie ja zazwyczaj chodziłam w torbach, z torbami na prawym ramieniu generalnie i zawsze się kończyło to tym, że jedno ramię miałam przeciążone bardzo, bo ja oczywiście muszę zabierać ze sobą 5000 rzeczy, jakbym całą apteczkę, całą kosmetyczkę, jakbym miała stracić, nie wiem co, palec po drodze i po prostu ta apteczka jest mi potrzebna. Nie, po prostu naprawdę, ja zawsze jestem osobą, która zawsze ma plasterek, która zawsze ma wszystkie tabletki, wiecie o co chodzi, to jednak po czasie waży, więc po prostu stwierdziłam, że jak już mam chodzić z tymi wszystkimi rzeczami, to lepszy będzie plecak, dlatego skupiłam sobie 2 nowe plecaczki, jeden taki większy, drugi taki mniejszy. Ten większy jest raczej, wiecie, jak gdzieś tam idę i zabieram po prostu dużo rzeczy, typu, nie wiem, jakieś książki, jakieś inne tam pierdoły. No a ten mniejszy jest właśnie na takie spacerki, jak raczej nie będę nic nosić, więc dzisiaj weźmiemy ten, dzisiaj pierwszy raz go biorę, bo raczej brałam jeszcze ostatnio tamty, więc się bardzo cieszę. Bardzo ładny plecak, polecam. No, więc tutaj taka anegdotka. I w ogóle też możecie bo widzicie mój pokój, możecie się zastanawiać w ogóle co z tą stroną dalej, bo ja wiem, że jakiś czas temu powiedziałam, że będę kupować nową szafę. Co nie? A na razie, kurde, z tej nowej szafy to nic nie wychodzi. Ja wiem, też mnie czasami to denerwuje w sumie. Ale generalnie to była taka, nie wiem jak to nazwać. Generalnie po prostu w planie jest możliwość na przeprowadzkę generalnie, ale nie wiadomo kiedy. Pomyślałam, że po prostu nie ma sensu jak na razie kupować nowej szafy, żeby ją wnosić i na przykład, nie wiem, za miesiąc czy za ile tam znowu ją przewozić do nowego miejsca, więc stwierdziłam, że po prostu kupię tą nową szafę do nowego miejsca po prostu. Tym bardziej, że ja mieszkam na ostatnim piętrze, więc w ogóle wnoszenie tej szafy, potem znowu znoszenie, nie, w ogóle to nie ma sensu. Więc no taki jest jakby wytłumaczenie, więc jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Singusia dalej nie ma nowej szafy, nie wiem, czy ktoś się zastanawia, ale no taki jest powód. Generalnie to chciałam ten odcinek już nagrać jakiś czas temu, ale raz było ciepło, raz było zimno, a wiecie, chodzić na spacer jak jest mega zimno, to też tak, no mało przyjemnie, wiecie o co chodzi, więc jednak chciałam taki zrobić nie wiem czy letni, czy wiosenny, dalej trochę vibe iść, poczekać aż będzie ładniejsza pogoda, dlatego na jakiś czas tam nie było w filmiku. I to po pierwsze, a po drugie ostatnio powiem wam, że w moim życiu dobrze to rozumowałam. Po prostu gdzieś tam ten YouTube mimo wszystko u mnie zleciał na drugi plan, nie będę ukrywać. Też jestem zdania, że lepiej robić rzadziej filmiki, ale bardziej ciekawe, jak mam na nie rzeczywiście pomysł, niż wiecie, walić filmikami bez sensu, które nie mają sensu, które są beznadziejne, byleby tylko był filmik, no umówmy się. Takie podejście nie ma sensu, dlatego czasami wolę nie zrobić żadnego filmiku i poczekać, aż po prostu na przykład będę miał jakiś lepszy, nie wiem, humor, czy lepszy nawet pomysł na filmik. Bo wiecie, bo ja mogła cały czas wam pokazywać, że nie wiem co, idę sobie na zakupy, czy na kawę, ale to nie ma sensu 5000 razy pokazywać wam tego samego. No myślę, że to jest jakby zrozumiałe. Ale właśnie chciałam, żeby ten odcinek też był taki pogadankowy z tego względu, że tak jak powiedziałam, ostatnio u mnie w życiu sporo się dzieje, w sumie sporo takich bardzo rzeczy, których jakby nie doświadczyłam wcześniej. Są to bardzo nowe rzeczy dla mnie i szczerze wam powiem, że czasami czuję taką potrzebę, że chciałabym się komuś z tego wygadać, a nie za bardzo mam komu, niestety. Więc stwierdziłam, że po prostu tak jak zawsze to robiłam, gdy potrzebowałam się wygadać i nie miałam komu, to po prostu sięgałam po kamerę i do niej gadałam i wiecie, ten kto był zainteresowany po prostu tym co powiem, no to słuchał, jak ktoś nie, no to pewnie wyłączał, no i jakby myślę, że to jest spoko jakby pomysł, no bo po prostu ja się wygadam, a ten kto będzie chciał posłuchać, to posłucha. Generalnie tak jak widzicie po tytule, bo myślę, że mniej więcej już wiem jaki dam tytuł, może to się wydać troszkę nawet takie kontrowersyjne i taki cięższy temat. Już nieraz
na moich filmikach mówiłam, że no, jestem osobą po przejściach takich bardzo problematycznych w sensie psychicznym. No generalnie miałam dużo problemów psychicznych, miałam depresję i inne takie tam różne choroby psychiczne, o których chyba nie chcę mówić wszystkich. Nie miałam prostego życia pod tym względem i nawet jeżeli wszystko, wiecie, dookoła fizycznie mi grało i nic mi nie brakowało, to jednak w środku miałam jedną wielką, nie wiem jak to nazwać, jeden wielki problem we mnie był, który uniemożliwiał mi po prostu czuwanie szczęścia z czegokolwiek, nie? Jeżeli coś się zmaga z podobnymi rzeczami, to myślę, że wie o czym mówię. Tytuł jest odnośnie właśnie traumy. Wiele się mówi ogólnie w internecie o tym, jak wyleczyć traumę, czym jest trauma, ogólnie, bo wiele ludzi na przykład nie wie, że ma traumę i dlatego tak ludzie o tym piszą i to jest jakby normalne. Ale powiem wam szczerze, że w ostatnim czasie po prostu tak sobie z ciekawości przejrzałam internet. Czy są jakieś rady dla osób, którym na przykład udało się wyleczyć swoją traumę? Czy w ogóle ktokolwiek poświęca czas i słowa na to, żeby na jakieś artykuły, czy jakieś, nie wiem, nawet filmiki na YouTube, czy jakieś inne takie poradniki, które mówią, jak sobie poradzić w życiu po wyjściu z traumy. Trochę mnie zaskoczyło to i trochę smutna byłam z tego powodu, że nikt o tym za bardzo nie mówi. Dlatego stwierdziłam, że ja to powiem. Tutaj mogę wam się pochwalić. W ostatnim czasie udało mi się wyleczyć moją największą traumę, która była jakby największym powodem mojego jakby nieszczęścia, mojej depresji, mojego niezadowolenia z życia. Więc zapytacie pewnie, jak to zrobiłam i powiem wam, że chyba nie ma sensu, żeby wam mówiła, w jaki sposób to zrobić, bo każdy tak naprawdę, kto ma traumę, ma inną drogę jakby do przejścia, żeby ją wyleczyć. Niektórzy wyleczą ją sami, niektórzy pójdą na terapię i ktoś im pomoże, tak? Więc jakby każdy musi znaleźć sobie taki sposób, który mu jak najbardziej pomaga, więc tutaj jakby nie chcę tutaj mówić, w jaki sposób to zrobiłam, bo nie do tego, nie o tym chciałam po prostu opowiadać. W skrócie mogę wam tylko powiedzieć, że u mnie, ja jestem osobą, która zawsze radziła sobie sama. Jestem osobą, która no, ma problem z proszeniem o pomoc kogokolwiek. Nawet jeżeli potrzebowałam pomocy, to miałam na zasadzie, muszę sobie poradzić sama, wiecie, takie podejście, trochę właśnie takie też toksyczne. No i w pewnym momencie po prostu było ze mną tak źle, że nie miałam wyjścia, po prostu musiałam o tą pomoc prosić, bo miałam wrażenie, że po prostu nie wytrzymam więcej. I to był tak naprawdę pierwszy krok do tego i potem już wszystko tak lawinowo się posypało, że dosłownie parę tygodni później ta trauma się jakby zagoiła. I tutaj myślę, zakończę ten temat, w jaki sposób to zrobiłam. Bo tak jak mówię, każdy ma inną traumę, każda trauma jest inna, każdy człowiek jest inny, więc bez sensu, żebym tutaj rozwijała ten temat. Ale to, co chciałam powiedzieć, jak wygląda życie po tym, jak wyleczysz traumę. Bo to było bardzo dziwne doświadczenie, szczerze wam powiem. Bo myślę, że na pewno są tacy ludzie, którzy na przykład nie wiedzą, czym jest trauma, bo na przykład jej nie mieli, albo mają i nawet nie wiedzą o tym, albo też podejrzewam, że po prostu każda trauma każdego jest inna. Dlatego, żebyście dobrze to zrozumieli, ocenię wam, jak ja widziałam moją traumę i jak ja ją sobie wyobrażałam i czułam. No, głównie ją czułam, ale przez to, że ją czułam, to umiałam sobie wyobrazić ją. Generalnie dla mnie trauma była w czymś rodzaju takiej rany. Wiecie, czasami macie taką, na przykład w ciele, jak nie wiem, coś sobie zrobicie, no to wiecie, krew leci, bakterie, to się paskudzi, ropa, wszystkie te ohydne, nieprzyjemne rzeczy. I generalnie coś takiego mogłabym porównać do traumy, tylko że ta rana jest jakby wewnątrz ciebie, w twoim mózgu, w twoim sercu, jakkolwiek ktokolwiek rozumie. Dla mnie raczej to były okolice serca i bardzo czułam właśnie tą traumę po prostu jakby w klatce piersiowej. Moja trauma się zaczęła, jak miałam lat 13. Teraz mam w czerwcu 22. Więc wyleczenie tej traumy zajęło mi 9 lat. To dużo, to naprawdę dużo. Tym bardziej, że no widzicie, moja trauma zaczęła się w takim wieku, kiedy byłam tak naprawdę jeszcze dzieckiem, więc było mi bardzo ciężko i przez to, że miałam wrażenie, że mam właśnie jakąś taką bardzo głęboką ranę w środku siebie, czyli tą traumę, bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy doświadczałam, wiecie. Porównując nawet i metaforycznie dalej do tej rany, po prostu wiecie, rana jak jest, jak się ta krew wylewa, wszystko i tak dalej. Nie będę tutaj obrazować, bo myślę, że nikt nie chce bardzo sobie tego wyobrażać. Myślę, że sami sobie po prostu to dobrze wyobrazicie. Taką zapaskudzoną, bardzo niefajną po prostu sytuację. No to wyobraźcie sobie, że ja po prostu, tak jak mówię, czułam, że mam coś takiego w środku siebie. Momentami był to taki ból nie do wytrzymania, że po prostu czułam, jakby się we mnie
nie wiem, paliło. Nie wiem jak to powiedzieć. To było coś, co istniało, ale nie było tego widać, bo to było w środku. Ja to tylko czułam. I to było takie coś, co po prostu momentami nie szło wytrzymać. I mówię, i z czasem było coraz gorzej. To był taki ból, który nawet nie potrafię porównać do niczego. I mówię wam to po to, żeby po prostu zobrazować wam, że to było naprawdę silne. To było naprawdę coś silnego, to była silna trauma, silna rana. Bardzo odcisnęła po prostu piętno na mojej psychice. I przez to miałam po prostu bardzo dużo ogólnie problemów w życiu. Co ten ptak tam robi? Na dachu jakiś. Halo gołąbku! Słuchajcie, bardzo wiem, że przerywnik po prostu tutaj tej po prostu rozmowy bardzo poważnej i jakby ten dziwny, ale nie wiem co ten gołąb tu robi. Dlaczego on tu siedzi? Dzień dobry. A ładny gołąb. Pomachasz mi? Albo do kamery chociaż. Bądź tak łaskawy. Że on chce mi coś powiedzieć. Ty, ale słuchajcie, pierwszy raz taka sytuacja, jakby nigdy wcześniej mi gołąb tak nie siadał. I jeszcze na oknie, no on przecież widzi, że ja tu jestem. Koty tu są. O. I co? On chce tu bardzo wlecieć. Nie wiem dlaczego. No i co? No nawet się nie boi, no jeżeli do niego podejdę. Ja nie wiem, to jest jakaś abstrakcja, nie wiem co się wydarzyło w tym odcinku. No jaki kochany. Zobaczcie, jak słodki. Może on chce przytulaska, trzeba go przytulić. No jaki piękny gołąb, zobaczcie. Zobaczcie jak mruga słodko, ja cię kręcę. No takiego przerywnika też jeszcze nigdy nie miałam w tym odcinku, naprawdę. No i co, będziesz tak siedział? No kochanie, no co? On bardzo stuka w tą szybę, jakby chciał tu wejść, ale nie wiem po co. Po co tu chcesz wejść? Dobra, wiesz co, bo ja będę dalej mówić, okej? Dobra, wiesz co, ja wiem, że on chciał być gwiazdą odcinka, słuchajcie, generalnie to był jego cel. Usłyszał, że tutaj gadam do kamery, zauważył przez tutaj okno i po prostu chciał przyjść. Czyli ja nie wiem o co mu chodzi, dobra, wiecie co? Po prostu odpuśćmy sobie. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać walący gołąb w szybę, kuźwa. Takie rzeczy to się tylko u mnie dzieją. Mi się spina po tej szybie. Więc nie wiem, czy dobrze opisałam to, co chciałam opisać, ale po prostu, wiecie, no ciężko też jest opisać osobę, która na przykład nigdy nie miała traumy, czym jest trauma, ale myślę, że ta moja metafora z po prostu otwartą, zapaskudzoną raną jest dobra, więc można powiedzieć, że po prostu miałam taką wielką ranę po prostu emocjonalną w moim sercu. No i to się czuło jakby na każdym kroku. Ona dawała o sobie przypominać czasami bardziej, czasami mniej, ale zawsze gdzieś tam czułam, że to jest, wiecie, takie rzeczy się czuje, to jednak wadzi w życiu i tak dalej. No ale tak jak mówię, nie chcę tutaj opowiadać jak to wyleczyłam, tylko bardziej jak wyglądał ten etap z przejścia jeszcze mam ranę do etapu już jej nie mam. Bo doszłam do tego momentu, gdzie ta rana się zagoiła. I to jest takie uczucie, któremu jakby nie da się zaprzeczyć, ja to po prostu czuję, że ta rana, która tam była, którą bardzo dobrze pamiętam, bo tak jak powiedziałam, sprawiała mi ona bardzo dużo bólu i nagle po prostu, jak wiecie, schodzę gdzieś tam moimi myślami do tego miejsca, gdzie ona była, po prostu, wiecie, nic tam nie ma, a wiem dobrze, że było jeszcze całkiem niedawno. Najdziwniejsze, nie wiem czy to mogę tak powiedzieć. Jakby największy szok to były pierwsze parę dni. Gdybyście właśnie się kiedyś zastanawiali i na przykład jak wyleczyć traumę, albo jak wygląda życie po wyleczeniu traumy, czyli tej takiej rany, to generalnie tutaj powiem to co ja czułam i to co ja przeżyłam. No i właśnie dla mnie te pierwsze dni, nie wiem jak inaczej to nazwać, po prostu miałam wrażenie, że nie wiem kim jestem. Po prostu wiecie, jeżeli macie tak długo przez tyle lat jakąś traumę, no to powiedzmy sobie szczerze, ona wpływa na wasz charakter. Można powiedzieć, że ta trauma jest nawet częścią waszego charakteru, bo wiele rzeczy, czy wiele cech, które posiadacie, czy rzeczy, których robicie, decyzji podejmujecie i tak dalej, jest oparta też w dużym stopniu na tej traumie. Więc gdy nagle źródło tego wszystkiego znika, to po prostu ma się wrażenie, że jakby się straciło część swojego charakteru.
Co z tego, że jakby wiecie, to było bardzo toksyczne i bardzo, bardzo zła część i toksyczna właśnie część tego charakteru, ale jednak ma się wrażenie, że czegoś nie ma, że czegoś, do czego bardzo, bardzo się przyzwyczailiście, nagle tego nie ma i nagle nie macie pojęcia, kim jesteście. Ja na szczęście doszłam do takiego momentu w moim życiu, że miałam też parę innych jakby części mojego charakteru, przez co nie straciłam całego mojego charakteru, tylko właśnie tą część z traumą, ale ta część traumą była bardzo dość spora u mnie akurat. Mogę powiedzieć, że nawet połowa. Więc tak naprawdę zostałam tylko z połową jakby mnie, z połową mojego charakteru i nie wiedziałam, w sumie miałam taką pustkę, którą nie wiedziałam jak zapełnić i nie wiedziałam też co powinno być zamiast tej pustki, bo już po prostu nawet nie pamiętałam jak to było przed traumą. Pierwsze parę dni nie wiedziałam co ze sobą zrobić. Nie wiedziałam co ze sobą zrobić. Odczuwałam też bardzo duże uczucie takiej nudy, bo wiecie, jeżeli macie traumę, no to umówmy się, jest to bardzo trudna rzecz, właśnie taka rana wam się, że tak powiem, macie otwartą ranę w sobie, więc mózg to odbiera jako po prostu, że jesteś cały czas w trybie przetrwania. A kiedy ta rana się zagoiła i wszystko nagle było ok, to nagle mózg zauważył, że już nie musi walczyć, że już nie ma tego trybu przetrwania i po prostu mój mózg zaczął się nudzić, bo po prostu przez tyle lat tak pracował na wysokich obrotach, miałam bardzo duży overthinking na przykład, to jest bardzo typowe dla takich ludzi, co czują się zagrożeni i po prostu mój mózg zaczął się jakby nudzić tym, że nie ma nad czym pracować, nie ma przed czym się bronić. Mój mózg jakby zaczął domagać się jakichś bodźców, bo nagle gdy ten największy bodziec w postaci traumy, bodziec emocjonalny oczywiście, przestał istnieć, to nagle mój mózg koszmarnie zaczął się nudzić. Ja miałam wrażenie, że wszystko mi się nudzi. Czyli po pierwsze, nie wiedziałam kim jestem, po drugie wszystko mi się nudziło. I te pierwsze dni po prostu to było najbardziej widoczne. I najdziwniejsze też uczucie to było właśnie to, co wam mówiłam, że po prostu, że czułam, że ta trauma, że ta rana rzeczywiście się zamknęła. Czułam, że to się tak zespoliło. I przez to jakby, to takie dziwne uczucie, którego nie da się opisać, ale jakby na siłę, jakby trochę też dalej szukałam czegoś tam w sobie, jakiegoś bólu, bo byłam zwyczajona, że coś tam jest w środku, ale nie mogłam tego znaleźć, bo ta rana już się jakby zagoiła. Więc no po prostu pierwsze momenty właśnie po wyleczonej traumie, pierwsze dni właśnie to było takie coś, że po prostu nie umiałam się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w nowej mnie. Jakby i właśnie to są takie rzeczy bardzo trudne generalnie, dlatego dziwię się, że ogólnie nikt za bardzo o tym właśnie nie mówi, bo wszyscy dążą do wyleczenia psychiki, do wyleczenia traumy i tak dalej, ale nikt tak naprawdę nie mówi jak żyć po tym, jak już ci się to uda. Bo tak naprawdę musisz zbudować siebie od nowa, po prostu te zgliszcza, które zostały, to jakby musisz na ich podstawie zbudować po prostu nową osobowość tak naprawdę. I tak jak mówię, u mnie to poszło w to bardzo, że po prostu zaczęłam mieć bardzo dużo różnych zainteresowań, których nie miałam wcześniej. Po prostu tak jak powiedziałam, mój mózg zaczął się po prostu tak nudzić, że zaczęłam się interesować bardzo wieloma rzeczami, które wcześniej mnie nie interesowały. Zaczęłam czytać masę książek, zaczęłam uczyć się wielu rzeczy po prostu tylko po to, żeby mój mózg mógł się czymś zająć. Bardzo dziwna sytuacja, bo po prostu wcześniej nie za bardzo czytałam książki, a teraz czytam bardzo dużo książek, bo po prostu mój mózg jakby potrzebuje coś przetwarzać, potrzebuje jakieś informacje. Mózg po prostu był przyzwyczajony do ciągłej pracy, dlatego ja stwierdziłam, że po prostu jeżeli już mój mózg tak pracuje i tak się przyzwyczaił, no to chcę to przekształcić jakby na coś dobrego, dlatego po prostu zaczęłam się uczyć nowych rzeczy, czytać dużo książek, rozwijać się i po prostu moja wiedza w przeciągu ostatnich miesięcy się tak zwiększyła, że ja jestem w szoku. Więc to jest jakby to, z tym nagle, że tryb przetrwania zniknął, ale jednak jakieś tam naleciałości mózgu zostały. Druga sprawa jest taka właśnie odnośnie tego, że przez pierwsze parę dni nie wiedziałam kim jestem. Czułam taką, nie wiem czy można to nazwać pustką, ale po prostu taki wielki znak zapytania po prostu. I nie wiedziałam co mam z tym zrobić, po prostu żyłam z dnia na dzień, na to nie mogłam znaleźć żadnego po prostu rozwiązania. I po czasie po prostu zauważyłam, że ta pustka po traumie i po prostu ta część mojego charakteru, która zniknęła z tą traumą, zaczęła się zapełniać czymś, co mimo wszystko nie było mi jakby obce. Zaczęłam, można powiedzieć, wracać
do siebie sprzed traumy i to jakby, to nie jest tak, że nawet tylko ja to zauważyłam, tylko też pewna osoba z mojej rodziny, zresztą pewnie ogląda filmik, więc podkreślam, że z mojej rodziny, ponieważ jeżeli ktoś jest z rodziny, no to widzi was przez lata i może was obserwować, dlatego myślę, że to była dobra osoba jakby do ocenienia tego. Nawet osoba z mojej rodziny powiedziała, że zaczęłam się zachowywać tak samo jak się zachowywałam, gdy byłam dzieckiem. I w sensie nie w negatywnym sensie, tylko w takim dobrym sensie, że po prostu ja jak byłam dzieckiem, to byłam bardzo pozytywną osobą. Byłam bardzo taką radosną, wiecznie żywą, nie wiem jak to nazwać. I nagle po prostu po czasie, po jakimś tam upływie tygodni, po prostu jakby to, co było kiedyś, zaczęło do mnie wracać i rzeczywiście zaczęłam być pozytywna. Nie wiem. I to było bardzo dziwne uczucie, bo to nie jest tak, że ja na przykład musiałam, wiecie, ja przyzwyczajona do walki z traumą byłam do tego, że jeżeli chcę osiągnąć szczęście, to muszę na to zapracować, muszę coś z tym zrobić i tak dalej. A nagle, gdy ta rana się wygoiła, to nagle nie musiałam robić nic. To szczęście, to uczucie szczęścia zaczęło nagle do mnie przychodzić samo. Po prostu siedziałam sobie i w pewnym momencie nagle jakieś takie dziwne uczucie, po prostu takie błogie mnie po prostu zapełniało. Nie wiem, ja próbuję to wytłumaczyć słowami. Mam nadzieję, że w miarę mi wychodzi, ale to jest bardzo ciężkie wytłumaczyć, że po prostu coś jakby przychodziło do mnie, nie wiem czy z zewnątrz, czy z wewnątrz się we mnie rodziło, ale po prostu nie było coś, nad czym musiałam popracować, skupić się, żeby myśleć pozytywnie, skupiam się, żeby myśleć pozytywnie. Nie było czegoś takiego, tylko po prostu nagle to przychodziło samo. Po prostu jakby to przez to, że ta rana, ta trauma się we mnie zagoiła, nagle zaczęłam mieć możliwość, zaczęłam być zdolna do tego, żeby przyjmować jakieś przypływy pozytywnych emocji. Co wcześniej nie byłam w stanie po prostu. Wcześniej dla mnie szczęście zawsze było tak zwaną ucieczką, szczęście dla mnie zawsze było przeciwieństwem cierpienia, czyli jeżeli nie było cierpienia, to nie było dla mnie szczęścia. Jeżeli nie miałam przed czym uciekać, przed jakim bólem uciekać w moim życiu, to jakby nie było też szczęścia. Nie wiem, najprostszy przykład to jest taki, że na przykład kiedyś bardzo dużym szczęściem było dla mnie jedzenie, na przykład słodycze. No kto nie lubi słodyczy, tak? Kiedyś dla mnie dużym bardzo szczęściem były słodycze, bo one wiadomo, były słodkie, przynosiły tam różne endorfiny, inne tam dobre hormony i była to dla mnie ucieczka na przykład od bólu, który czułam. I dla mnie to było szczęście właśnie. Szczęście dla mnie było po prostu ucieczką, jakby przeciwstawieniem od cierpienia. Dlatego jeżeli nie było cierpienia, to ja nie miałam od czego uciekać, więc wtedy też nie było szczęścia. To było generalnie takie dość toksyczne myślenie, ale nie wiedziałam jak z tego wyjść, co z tym zrobić. A kiedy właśnie ta trauma mi się po prostu uleczyła, zniknęła, to nagle jakby to szczęście zaczęło przychodzić znikąd. Nie musiał jakby żaden czynnik zewnętrzny tego powodować, tylko to się po prostu pojawiało. Kurde, myślałam, że to będzie prostsze wytłumaczyć. Tak jak mówię, zdziwiłam się, że po prostu nikt o tym nie mówi, bo pierwsze momenty po wyleczeniu traumy są bardzo dziwne, bo po prostu jesteś zagubiony, ale z drugiej strony też czujesz ulgę, że już się skończyło, ale z drugiej strony nie wiesz kim jesteś i nie wiesz jak masz żyć bez tego, z czym żyłeś tak wiele lat. Wiecie o co chodzi, przyzwyczaja się człowiek. Ale po czasie, gdy po prostu mijają tygodnie, miesiące, zaczyna się zauważać, że ni stąd, ni zowąd z nieba nagle spadają na ciebie jakieś emocje, których nigdy wcześniej w życiu nie czułeś. Albo które czułeś bardzo temu, na przykład jak byłeś dzieckiem, tak jak w moim przypadku. I to dalej jest, bo to dalej trwa ogólnie u mnie w życiu. I chciałam to powiedzieć właśnie z tego względu, żebyście może też mniej więcej wiedzieli, co tam u mnie słychać, że po prostu w tym gąszczu wszystkich nowych rzeczy i też różnych sytuacji, które też się dzieją w moim życiu, też mam życie prywatne, wiadomo. Po prostu chciałam, żebyście jakby mniej więcej zrozumieli po prostu, co się dzieje w moim życiu, bo nie wiem, czy ktoś z was się zastanawia, czy nie, ale może ktoś z was się zastanawia na przykład czasami, dlaczego na przykład nie dodaję filmików w tym momencie, co się u mnie dzieje i tak dalej, więc chciałam powiedzieć, że w moim życiu ostatnio dzieje się bardzo dużo i myślę, że podałam wam dobry przykład, dlatego mam nadzieję, że osoby, które mimo wszystko czekają na te filmiki, nie będą miały mi tego za złe. No i tak jak też powiedziałam na początku, zawsze wolę, wiecie, zrobić mniej filmików, ale fajniejszych niż więcej, ale takich średnich, więc to jest też ten powód. Nie będę ukrywać, że czułam trochę potrzebę po prostu wygadania się, jeżeli co się dzieje w moim, że tak powiem, emocjonalnym życiu, więc tak jak mówię, kto posłuchał, bo chciał, no to posłuchał, więc tutaj fajnie, cieszę się, jak ktoś to zrobił. A z drugiej strony też właśnie cieszę się, że mogłam to gdzieś powiedzieć i że mam taką możliwość to gdzieś powiedzieć, bo no nie wszyscy, nie wiem, umiem usiąść przed kamerą i rozmawiać, więc ja tutaj mam, że tak powiem, ten dar, że mogę włączyć tą kamerę i sobie do niej pogadać i powiedzieć, co mi leży na sercu, więc myślę, że to jest bardzo fajne. Że wam powiem, że po prostu wchodzę teraz na taki etap mojego życia,
no tak jak powiedziałam, który nie jest podobny do niczego, co kiedykolwiek przeżyłam. Parę lat temu obiecałam sobie, że nigdy nie będę szukać szczęścia w ucieczce, tak jak wam powiedziałam, na zasadzie tych przeciwieństw, że szczęście było dla mnie ucieczką. Powiedziałam sobie, że nie będę już tak więcej robić, że nie mogę tak robić, że to jest bardzo toksyczne dla mnie, bo po prostu to jest takie, wiecie, wpadanie skrajność w skrajność. To męczy generalnie, co nie? Dlatego stwierdziłam, pamiętam parę lat temu, że tym razem dojdę do mojego szczęścia krok po kroku, schodek po schodku, nawet jeżeli ma to zająć, nie wiem, 10 lat, to ja i tak zrobię tak, że to szczęście będzie wypracowane po prostu moją pracą nad sobą oraz, że będzie po prostu miało solidniejsze fundamenty, bo wiecie, jak wpadam w skrajność, to po prostu cały czas to się tak wahało. Więc tam nie było jakichś podstaw, tam po prostu było od prawo do lewo, od minus do plus. Więc po prostu co chwilę tam było raz bardzo źle, raz bardzo dobrze, raz bardzo źle, raz bardzo dobrze. I tak jak mówię, było to męczące, dlatego postanowiłam sobie parę lat temu, że już nigdy nie zrobię czegoś takiego i że po prostu wypracuję sobie takie fundamenty, które będą tak solidne i będą tak silne, że moje szczęście nie będzie w stanie się zawalić na przykład w jeden dzień, bo po prostu będzie miało tak silne fundamenty i po prostu chciałam, że tak powiem, zacząć działać od podstaw u siebie. O. I rzeczywiście teraz po tych paru latach, po tym całym czasie widzę, że rzeczywiście udało mi się. Udało mi się po prostu osiągnąć to, co sobie po prostu obiecałam. Sama jestem w szoku, że w ogóle to zadziałało, że w ogóle udało się. Teraz zazwyczaj jak mam jakiś inny humor, to czasami czuję, że jeszcze jestem trochę zmęczona po tej walce, po tej pracy, której miałam wcześniej. Dlatego teraz mój humor często jeszcze jest taki, że jeden dzień bardzo dobry, drugi dzień nie, że zły, ale po prostu czuję, że jestem troszkę zmęczona na przykład i wtedy daję sobie odpoczywać i wtedy też czuję, że mi to pomaga, bo myślę, że to jest normalne, że po prostu po tym, co przeżyłam, co przeszłam, mimo wszystko organizm też dalej potrzebuje odpocząć, może nie odpoczął, wiecie, na 100% do końca, więc sama się zastanawiam, jak zakończyć tą przemowę, ale szczerze nie mam pojęcia. Powiedziałam to, co myślę, to, co czuję i no i można byłoby w końcu wstać i się ruszyć, bo już tyle gadam, że szok, nie wiem ile w ogóle będzie trwało to, że ja tutaj tyle gadam w ogóle. A jeszcze chcę wyjść i w ogóle nagrać ten odcinek, tu będzie nie wiem ile miał minut, ale dobra. Myślę, że powiedziałam chyba wszystko, co chciałam, więc będę się powoli zbierać i potem będziemy iść na ten długo wyczekiwany spacer, prawda? Więc widzimy się za chwilę.